Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto hrabina. Jest to bardzo efektowne ciasto. Potrzebować będziemy na pierwsze ciasto 3 jajka, szczyptę soli i do białek, tutaj mam szklankę białek, też dodam szczyptę soli. 3 jajka, 1,5 szklanki mąki pszennej, 2 duże łyżki kakao, ciemne kakao, bo to zaznaczam, kakao są różne rodzaje, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki mleka, pół szklanki oleju i pół szklanki cukru. To mamy składniki pierwszego ciasta. Na drugie ciasto będziemy potrzebować szklankę białek, w moim przypadku jest to 6, bo to jest uzależnione od wielkości jajek. 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej, łyżeczkę proszku do pieczenia i 3/4 szklanki cukru. Białka ubijam na sztywno z cukrem, jajka również ubijam na sztywno. Białka z cukrem już mam ubite, masę jajeczną też mam ubitą, dolewam olej, dolewam mleko oraz pozostałe składniki i mieszam. Tak, ciasto już mam połączone i teraz do ubitej piany dodaję proszek oraz mąkę ziemniaczaną i należy bardzo dokładnie pomieszać. Będziemy ciasto wykładać do formy, formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia i będziemy wykładać ciasto, a później zrobimy krem. Tak. Ja myślę, że piana już jest z mąką połączona idealnie. Tak. I teraz wykładamy ciasto. Jeszcze zbiorę sobie brzegi, przemieszam. I wykładamy ciasto do formy. I na to ciasto wykładamy tą pianę, ciasto, drugie ciasto, no ale raczej pianę. Tak, mamy wyłożoną. Starajmy się, aby cała ta powierzchnia była pokryta, bo my to i tak będziemy mieszać, ale abyśmy mieli pokryte pianą. I teraz bierzemy sobie albo łyżkę, albo widelec i tak mieszamy. I ciasto powędruje do piekarnika na około 45 minut
w 170 stopniach. Ciasto hrabina. Tak, mamy przygotowane i ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz przygotujemy krem kawowy. Potrzebować będziemy 25 deko masła o temperaturze pokojowej, 1 ugotowany budyń i 2 łyżki rozpuszczalnej kawy. Kawę rozpuściłam w 1/3 szklanki wrzącej wody. Kawa rozpuszczalna. Możemy dodać kawę mocną espresso, ale ja dałam kawę rozpuszczalną. I tutaj mam ugotowany budyń. Budyń ugotowałam w 1,5 szklance mleka. Dodałam 3/4 szklanki cukru i ugotowałam budyń. Teraz masło ucieram do białości i dodaję po łyżce zimnego budyniu. Budyń musi być całkowicie ostudzony i ucieramy na puszysty krem. Masło już mam utarte. Dodaję, tak jak wspominałam, porcję budyniu i dolewam porcję kawy. I całość ucieram i tak zrobię do skończenia składników. Krem mam puszysty, utarty i teraz, a tutaj mam tężejące galaretki. 2 galaretki rozpuściłam w 3 szklankach wody i pozostawiłam do stężenia. Ciasto mam upieczone i przekroiłam na pół. Obie części ciasta posmaruję kremem. Rozprowadzę krem po całej powierzchni. Niewielką ilość kremu zostawię na wierzch. Jeszcze tutaj mam poncz. To mam pół szklanki wody, łyżeczkę rozpuszczonej kawy i cukier. Jeżeli lubimy bardzo słodkie, łyżka, jeżeli nie, to cukier ograniczamy. I mamy okrągłe biszkopty. Biszkopty zanurzamy w ponczu i układamy na naszym cieście. Ciasto jest bardzo efektowne. Troszeczkę wymaga pracy, ale efekt końcowy jest bardzo. I smak. I teraz zalejemy ciasto galaretką. Tężejącą galaretką zalewamy ciasto. I damy do lodówki, a później przykryjemy następną warstwą. Całą powierzchnię ciasta zalewamy galaretką i dajemy do lodówki. Galaretka już zastygła. Teraz przykrywamy drugą częścią ciasta, dociskamy i wierzch smaruję pozostawionym kremem i posypię startą czekoladą. I ciasto hrabina mamy gotowe.
jest wysokie ciasto. Można to nawet potraktować jako tort. Tak. I posypujemy startą czekoladą. Ciasto dajemy do lodówki na 4 godziny, a najlepiej na całą noc. Ciasto hrabina. I tak oto wygląda ciasto hrabina. Ukroimy kawałeczek. Ciasto jest bardzo efektowne. I tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto hrabina.